Poszukując podkładki do gry na najwyższym poziomie, należy skupić się na trzech głównych rzeczach. Powierzchni, czyli jej rodzaju i właściwościach. Wytrzymałości, żeby na podkładce nie pojawiały się slow spoty oraz z czasem użytkowania nie zmieniała ona swoich właściwości oraz użytej bazie i jej odporności na warunki zewnętrzne, takie jak wilgoć czy temperatura. Nowa seria Shanghai od Esport Tigera skupia się właśnie na tych elementach i wprowadza kilka nowych powierzchni do oferty tego producenta. W tym filmie opowiem o Tangdao, czyli kontrolpadzie, który ma konkurować z Artisanem Zero. Lecz na naszym sklepie znajdziecie również kilka innych pozycji z tej serii, które oferują inne odczucie ze ślizgu oraz Tangdao w różowej wersji. Wszystkie z nich kosztują 249 zł, więc należą do najwyższej półki podkładek dla sportowców. Opakowanie, w jakim przychodzą podkładki z serii Shanghai, jest na niesamowitym poziomie. Jak większość podkładek z wyższej klasy, podkładka ta zapakowana jest na płasko, żeby uniknąć problemów z nierówną powierzchnią po wyciągnięciu jej z opakowania. Koperta wykonana z twardej czarnej tektury nie tylko prezentuje się znakomicie, ale również chroni podkładkę podczas transportu. Znajdziemy w niej kilka ozdobnych plakietek, w tym jedną, która posiada szczegółowe informacje o podkładce oraz samą podkładkę, która zapakowana jest w folijkę. Po wyciągnięciu podkładki z folii na jej bazie znajdziemy jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, po którego ściągnięciu ujrzymy piękną bazę wykonaną z poronu. Od razu, gdy zacząłem z niej korzystać, spodobała mi się jej powierzchnia. Jest ona gładka, z delikatną teksturą, a ślizg na niej jest szybki oraz kontrolowany. Tekstura ta jednak nie jest zbytnio odczuwalna pod ślizgaczami, a większość jej wyczuwalności pochodzi z uczucia ślizgania po niej palcami oraz nadgarstkiem. I tak jak to było w przypadku pelca, bardzo podobało mi się wtapianie w nią palcy, żeby uzyskać bardziej kontrolowany ślizg. Powierzchnia ta jest również długotrwała i nie zmienia swojej charakterystyki zależnie od wilgoci w otoczeniu, dzięki czemu zapewnia ona jednolity ślizg niezależnie od długości użytkowania i warunków zewnętrznych. Nie jest to typowa podkładka, której można spodziewać się po nazwie Control Pad, gdyż jak wcześniej wspomniałem, ślizg na niej jest szybki. Powód przyznania jej kategorii Control Pada pochodzi z balansu, jaki oferuje ona pomiędzy statycznym tarciem a stopping powerem. Powierzchnia ta charakteryzuje się niskim statycznym tarciem, które pozwala na łatwe mikrokorekty oraz bezproblemowy, szybki, reaktywny tracking, dynamicznym tarciem na średnim poziomie, co oznacza, że podczas powolnego śledzenia celów lub po prostu wykonywania dłuższych ruchów myszką nie trzeba walczyć z podkładką, a sam ruch jest dodatkowo stabilizowany przez jej powierzchnię. Oraz wcześniej wspomnianym stopping powerem na poziomie, który określiłbym jako średni. Podczas zakończenia szybkich flików pomaga on ze stabilizacją ruchu i zapewnia precyzyjne zatrzymanie się w wybranym miejscu. Wymiar Tangdao to 480 na 400 mm, czyli typowy rozmiar większej podkładki. Choć wolę większe podkładki, to taki rozmiar jest jak najbardziej odpowiedni do większości gier. Chyba że ktoś gra na bardzo niskiej czułości i potrzebuje 100 cm, żeby zrobić obrót o 180 stopni. Baza zastosowana w Tangdao to kawałek poronu o grubości 4 mm. Charakteryzuje się ona minimalnie większą twardością od artisanowskiej wersji soft, lecz nadal pozwala ona na wciśnięcie myszki w podkładkę, żeby uzyskać wolniejszy ślizg. Trzeba też wspomnieć, że podkładki z serii Shanghai oferowane są tylko z jedną bazą, co oznacza, że nie można dobrać odpowiedniej miękkości podkładki pod swoje wymagania. Co nie jest takim wielkim problemem, gdyż wydaje mi się, że miękkość tej bazy zadowoli zdecydowaną większość graczy. Na jej spodzie znajduje się tekstura w kształcie diamentów, dzięki której podkładka nie rusza się na biurku podczas gry i zapewnia ona bardzo dobrą przyczepność niezależnie od powierzchni biurka. Obszycie Tangdao jest niskie, małe i ściśle zszyte, dzięki czemu znajduje się pod jego powierzchnią i nie przeszkadza ono podczas rozgrywki przy krawędzi. Jest ono również mile widzianą poprawą względem starszych podkładek od Esport Tigera, w których obszycie pozostawiało trochę do życzenia. Przechodząc do porównania, ślizg na Tangdao jest najbardziej podobny do legendy Control Padów, czyli Artisana Zero. Wersja Artisana, jaką posiadam, to wersja soft w kolorze Day-Day Orange, czyli z poprawioną odpornością na zbieranie włosów. Ślizg na podkładkach jest niemalże identyczny. Jedyną różnicą jest to, że Tangdao ma trochę szorstszą powierzchnię i minimalnie szybszy ślizg. Nazwałbym go nawet po prostu szybszym Zero. Obie podkładki wykonane są na oryginalnym poronie, tylko że w przypadku Artisana jest on oferowany w kilku wersjach miękkości. Obszycie jest minimalnie lepsze w Artisanie, lecz są to naprawdę marginalne różnice, które nie są zauważalne podczas użytku. Największą różnicą między tymi podkładkami jest zdecydowanie dostępność.
Artizany są trudno dostępne, przez co alternatywa od Esport Tigera stanowi naprawdę super opcję dla osób, które oglądają się za zero. Różnice między nimi są na tyle minimalne, że moim zdaniem za wyborem powinna decydować jedynie ich dostępność. Podczas gry na Tangdao czuję się jak w domu. Od dłuższego czasu moją główną podkładką jest zero, więc zmiana na coś minimalnie szybszego była fajnym odskokiem od rutyny. Gra w Apexa na Tangdao była bardzo przyjemna, a szybkość ślizgu, jaką oferuje jego powierzchnia, pasuje wręcz idealnie do tej szybkości rozgrywki. Trakowanie przeciwników i szybkie fliki wydawały się na niej proste, dzięki czemu czułem się bardzo pewnie grając na niej. Podczas gry w CS-a wyczuwalny był balans, jaki oferuje ona pomiędzy szybkością ślizgu a jego kontrolą. Zapewniała mi ona stabilne ruchy oraz precyzyjność podczas flikowania i mikrokorekt. W przypadku taktycznych strzelanek jest ona wręcz idealna dla osób, które grają na niższych czułościach, ze względu na to, jaką swobodę w ruchach oferuje jej powierzchnia. Sam zmniejszyłem swoją czułość podczas gry na niej, żeby wykorzystać jej wszystkie mocne strony. Obserwując rynek podkładek, można zauważyć, że coraz więcej producentów przykłada szczególną uwagę do jakości wykonania swoich produktów. Esport Tiger ze swoją nową serią podkładek stanowi poważne zagrożenie dla Artizana, który już od dłuższego czasu stoi w miejscu. Jedyną rzeczą, której brakuje mi w tych podkładkach, jest możliwość wyboru miękkości bazy, co pozwoliłoby bardziej dostosować je do preferencji poszczególnych graczy. Sam Tangdao oferuje idealne połączenie szybkiego ślizgu z kontrolą, dzięki czemu jest on bardzo dobrym wyborem niezależnie od gier, w jakie się gra. Stanowi on też świetną alternatywę dla osób, które są zainteresowane zero, gdyż jak wcześniej wspomniałem, różnice między nimi są wręcz minimalne. Bardzo dziękuję Wam za oglądnięcie tego materiału. Tak jak zwykle, przypominam, że jeśli zainteresował Was omawiany w tym filmie produkt, to polecam zajrzeć na naszą stronę acegear.pl. Znajdziecie tam nie tylko samego Tangdao, ale również inne podkładki serii Shanghai i wiele więcej. To był Zwykły i narka.